Siemanko. Cześć, jestem Kamil, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy zabawę z Golfem 2. Nie jest to mój samochód, tylko kolegi. Będziemy razem nad nim pracować. Mam nadzieję, że też będzie brał udział w tworzeniu filmów. I cóż mogę powiedzieć o tym samochodzie? Poza tym, że jest strasznym zgniluchem i stał przez rok pod drzewem, co po nim widać, tak naprawdę nie ma tu dużo do gadania. To jest dawca. Będziemy z niego wyciągać rzeczy, które chcemy wykorzystać i później wkładać je do innej karoserii, którą pokażę Wam, jak zaczniemy nad nią pracować. Dzisiaj próbuję ten samochód odpalić na benzynie, bo on odpala tylko i wyłącznie na gazie i przy okazji trochę go posprzątam, bo nie będę ukrywać, rok stania pod drzewem sprawił, że zapach jest dosyć nieprzyjemny i trzeba to wyczyścić tak, żeby dało się tutaj siedzieć w tej stodole w ogóle. Do roboty. Teraz tak, samochód ma instalację gazową i odpala na tym gazie, ale nie odpala na benzynie. Odkurzę środek i Wam wszystko pokażę. No dobrze, to teraz wsiadam i pokazuję Wam, jak auto odpala na gazie. Odpaliło pięknie, bez problemu i zgasło, dlatego że wyłączyłem tą instalację. Teraz spróbuję odpalić bez włączonego gazu. Wychodzi na to, że to było dużo prostsze niż myślałem. Wystarczyło wyłączyć gaz i auto odpaliło. Nie chodzi równo, ale wiemy, że silnik jest ok, bo na gazie pracuje bardzo ładnie, więc prawdopodobnie jest coś nie tak z wtryskami benzyny.
Dobra, bo trochę się zagalopowałem i tak naprawdę samochód nie mógł mieć zasyfionego wtrysku, ani wtrysków, tym bardziej, bo samochód jest na gaźniku. To jest Golf 1.8 benzyna i ja myślałem, znaczy są dwie wersje, jedna jest na gaźniku, druga jest na wtrysku, ale gdzieś w głowie zapomniałem o tym w ogóle pomyśleć i pomyślałem, że to jest tak jak w moim ABF-ie, czy jak w BM-kach, że jest tyle wtrysków, ile jest cylindrów. Nie zawsze tak było. To jest dosyć stary samochód i w jego przypadku jest jeden wtrysk, chyba. Też nie, jakby na pewno są różne wersje, prawda? To nie jest tak, że jest wersja z gaźnikiem i jednym wtryskiem, bo są też wersje z 4 wtryskami. Takie czasy. Było ciekawiej i ten akurat jest na gaźniku. W związku z czym teraz, jakby po zastanowieniu się i po rozkręceniu go i zobaczeniu gaźnika, pomyślałem, chwila, moment. Na 99% ma problem z chodzeniem na benzynie, ponieważ ma zasyfiony gaźnik. Jeżeli auto stoi tyle czasu, jest na gaźniku, to dysza w gaźniku się zasyfia, zalepia, trzeba to rozkręcić, wyczyścić i skręcić. I będziemy robić odcinek o czyszczeniu całego gaźnika. Kupimy zestaw wszystkich uszczelek do naprawy i odnowienia gaźnika i później dopiero go zamontujemy na samochodzie. Albo z instalacją, z pompą paliwa, czy może filtr jest zasyfiony. Auto stało bardzo długo i wcześniej też nie wiemy, co się z nim działo, jak było używane, ale działa, więc wiemy, że samochód jest ok. W takim razie zajmę się demontażem paru rzeczy, które pomogą w przyszłości wyjąć silnik. W przyszłości mam nadzieję chyba jutro, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Postawiłem karton pod niego, sucho. Dobra, chciałem zlać płyn chłodniczy, ale cały wyleje się na podłogę, bo nie mam pojęcia, gdzie on poleci. Tutaj zdejmuje się przewód dolny od chłodnicy, żeby cały układ opróżnić. Jest ten dolny fragment, powiedzmy, atrapa jakaś zderzaka czy coś takiego i po tym poleje się wszędzie, więc rozbieram górę i dopiero będę się zastanawiał, jak to wszystko zlać. Ta jedna śrubka, które odkręcałem od środka zderzaka, tak jakby zupełnie nie trzeba było ich odkręcać. Zderzak trzyma się na zatrzaskach. Zastanawiam się, czy była jakaś plaga ludzi, którym kradziono zderzaki w latach 80.
przewód z pompy wody. To jest najniższy punkt. Jest dosyć duża wanienka pod spodem. Mam nadzieję, że wyłapie ten cały syf, bo naprawdę nie chcę mieć bardzo brudnej podłogi. Zobaczcie, co znalazłem w tym aucie. To wygląda jak żebra. W sensie, no, nie ludzkie, ale do kosza. Nie będę tego jeść. Za moment pójdę sobie zakręcić butlę, ale ogólnie chcę powiedzieć, że gazu nie będziemy przekładać. Chyba już to mówiłem, ale i tak go wyciągam i wrzucę go do bagażnika razem z butlą i tak dalej, bo będzie nam przeszkadzał w trakcie wyciągania. A tu chodzi o to, żeby poszło nam to wszystko jak najłatwiej i jeżeli odkręcenie jednej dodatkowej rzeczy ma nam ułatwić całą pracę, to po prostu zrobimy. Dlatego idę zakręcić butlę, rozkręcam gaz, trochę tryśnie tego gazu, tak już jest i tyle. Popracowałem sobie przy tym samochodzie. Jutro będziemy wyciągać silnik z niego. Nie wiem, jak będą odcinki dodawane. Jeżeli Wam się podoba content o Golfie, to zasubskrybujcie kanał. Jeżeli podoba Wam się bardziej content o BMW i zastanawiacie się, zawsze tu było najwięcej BMW i dlaczego teraz nagle są Golfy i Astry, to muszę to robić. I takim autem będę dorabiać, przy tym aucie będę dorabiać. Ale BMK też wróci, bo w środę przychodzi do niej część, więc coś tam się będzie dziać. Trochę zmienimy formę filmów na tym kanale. Nie będą to takie poniekąd DIY. To jest mój styl życia. Ja sobie naprawiam samochody. Chcę móc Wam pokazać, jak to robię i o tym będzie ten kanał. Jakiś randomowy typ z internetu w stodole naprawia sobie samochody. I w sumie to kanał zaczął się w stodole. Z tym Golfem, który dalej tu jest. I jesteśmy znowu w stodole. Był po drodze zwykły warsztat, ale jesteśmy znowu w stodole. Wracamy do korzeni. Wszystko zaczynamy od nowa. Dobra. Nie odgrażam się, bo jeszcze nie wiem, co z tego wszystkiego będzie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym. Hej!